Witam serdecznie. W tym filmie opowiem Wam o chińskiej kuchni. Pomimo, że w filmach z Chin często pokazuje spożywane posiłki, to uważam, że akurat kuchnia tego kraju zasługuje na osobny odcinek. W tym filmie pokażę Wam więc, co można zjeść w chińskich restauracjach. Wpadniemy też na bazar, gdzie można kupić świeże produkty, które następnie trafiają do gara. Ale ostrzegam, możesz się nieco zdziwić, co tak naprawdę jedzą Chińczycy, gdyż ma to niewiele wspólnego z tym, co można zjeść u tak zwanego Chińczyka w Polsce. Zanim jednak przejdziesz do oglądania tego filmu, zapraszam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Po obejrzeniu tego materiału możesz również podzielić się wrażeniami w komentarzu. Będę bardzo wdzięczny. Chiny to olbrzymi i fascynujący kraj, który w ostatnich latach dokonał olbrzymiego postępu technologicznego. Zapraszam zatem do obejrzenia całej serii filmów z Chin, gdyż rzeczywistość w tym kraju jest całkowicie inna od obrazu, który serwują nam zachodnie media. Chińska kuchnia jest niezwykle różnorodna, oparta na regionalnych tradycjach z naciskiem na świeże składniki, harmonię smaków i techniki gotowania, takie jak smażenie w woku, gotowanie na parze czy duszenie. Popularne potrawy to m.in. kaczka po pekińsku, dim sum, czyli różne szybkie przekąski, pierożki wonton, smażony ryż czy makaron w różnych wariantach. Każdy region ma jednak swoje specjały. Syczuan słynie z pikantnych dań z chili, Kanton z delikatnych smaków, a Szanghaj z dań rybnych. Swoje specjały ma również kuchnia koreańska, mongolska i tybetańska, którą możemy spróbować w odpowiednich rejonach Chin. Chińczycy jednak jedzą wszystko, co się rusza. W niektórych regionach nadal spożywa się psy czy koty, do dziwnych przekąsek należą też jajka stuletnie pidan, zupa czy herbata z ptasich gniazd, skorpiony i różne dziwne owady, a nawet krew węża. To akurat pije się na surowo lub w formie wina. Uważana jest za afrodyzjak i wzmacniacz smaku, a sam wąż też nadaje się na przykład do zupy. Popularną przekąską są kurze łapki, świńskie ryje czy uszy, cenione za chrupkość i smak. Chińczycy cenią sobie wykorzystanie niemal wszystkich części zwierząt. Nierzadko więc w zupie czy jakimś daniu z ryżem możemy znaleźć dziób, oko czy pazury koguta. Prowadzi to więc do potraw, które dla wielu obcokrajowców mogą wydawać się ekstremalne i niezjadliwe, ale w Chinach często uważane są za przysmaki i mają też znaczenie kulturowe. Zanim jednak napiszesz komentarz, że to jest ohydne i jak można to zjeść, przypomnij sobie, z czego jest zrobiona polska kaszanka, salceson czy galareta na święta. Ogólnie w całych Chinach najpopularniejszym daniem jest zupa. W takiej zupie może wylądować dosłownie wszystko, co akurat jest pod ręką kucharza. Uważajcie na te o czerwonej barwie, bo często są robione na kaczej krwi lub jakiegokolwiek innego zwierzęcia, które było akurat dziś w promocji na bazarze. Więc jeśli masz obawy odnośnie ich spożywania, to polecam wybrać się do restauracji typu hot pot, gdzie możemy skomponować własną zupę z dostępnych składników. Koszt takiego dania wynosi zwykle od 10 do 30 zł. Możemy przygotować sobie zupę chińską. Mamy tutaj różne dostępne składniki. Oczywiście może być tego dużo więcej. To wszystko zależy od knajpy, dnia. Czasem mamy do wyboru nawet kilkadziesiąt różnych składników i to wszystko wrzucamy do takiego koszyczka. Tu jest wrząca woda. Czekamy kilka minut, aż nam się to zaparzy. Kapusta chińska, pak choi, ogórki, kulki rybne i kilka rodzajów grzybów. Mamy też 3 rodzaje nudli, takie znacie trochę też z chińskich zupek. To są oczywiście świeże, sałata i biały kalafior. Jak już warzywa się ugotują, przekładamy sobie do miseczki i teraz zalewamy zupą. Dostępne mamy różne zupy, to jest akurat zupa ostra. I w ten sposób zupę mamy gotową. I możemy sobie taką zupę skomponować na bardzo wielu stoiskach, na street foodzie czy w restauracjach. Super opcja, brakuje mi właśnie czegoś takiego w Polsce. Możemy sobie dodać takie składniki, jakie lubimy, te, których nie lubimy, po prostu odpuszczamy. Świetna sprawa. Chińczycy
Jedzą wszystko, co się rusza, a nawet jeżeli się nie rusza, to też to zjedzą. Ja właśnie po pobycie w Chinach w 2016 roku zostałem wegetarianinem i ten film będzie tylko dla ludzi o mocnych nerwach i żołądkach. W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że na wszelkie dolegliwości bierzemy jakąś pigułkę i ma to nam pomóc. Chińczycy nie zawierzyli jeszcze do końca zachodnim technikom medycyny i uważają, że na wszelkie dolegliwości znajdą lek w naturze. No pewnie mają w dużej mierze rację, ale niektóre rzeczy, które spożywają, wierząc, iż przyniosą im ulgę w cierpieniu, uleczą z różnych chorób, to naprawdę zakrawają o absurd. Chińczycy też przyczyniają się do wybijania wielu zagrożonych gatunków zwierząt, dlatego że cenią sobie tego typu rzeczy jak róg nosorożca, kły słonia, wierząc, że pomoże im to na różne dolegliwości. Zabijają też na przykład łuskowce, czyli jedno ze zwierząt, które było obwiniane za słynną zarazę z 2019 roku, że ponoć po zjedzeniu takiego zwierzęcia na targowisku właśnie ktoś zaraził się tą chorobą. W tej hali sprzedawane są wyłącznie suszone produkty. Tutaj na przykład mamy suszone koniki morskie w olbrzymich ilościach. To są naprawdę w tym jednym straganie dziesiątki tysięcy koników morskich. Tutaj jakieś robactwo. Tu mamy znów suszone rogi, poroże jelenia jak gdyby. Ciężko nawet stwierdzić, czym są niektóre tutaj produkty. W tej hali na 5 piętrach znajdują się suszone produkty, różne grzyby, stworzenia morskie, stworzenia lądowe, jakieś rośliny, warzywa. Naprawdę ciężko by było to wszystko pokazać w jednym filmie. W tym sklepie mamy części sarenek, jakieś kości, kopyta. Kiedyś też widziałem zamarynowaną po prostu w słoiku całą małą sarenkę. To są chyba, nie wiem, ich po prostu nóżki. To jest straszne, co oni tu potrafią po prostu załadować i zjeść. Po zarazie z 2019 roku zrobił się wielki szum, jakoby to właśnie przez zjadanie różnych dziwnych zwierząt zaraza przedostała się na ludzi i dlatego chińskie władze zaczęły walczyć z tym nielegalnym procederem zabijania, chwytania i sprzedawania zwierząt i dziś jest on ukryty. Więc w takich miejscach jak to, gdzie oficjalnie sprzedaje się różne rzeczy, nie znajdziemy już takich rzeczy jak suszone nietoperze, łuskowce czy ogólnie zwierzęta, które nie powinny być zabijane dlatego, że są chronione, więc tu ich nie będzie. Jeżeli chcemy nadal kupić sobie takie rzeczy bądź zjeść psa, trzeba szukać tak zwanych targów podziemnych i tam nadal to wszystko jest dostępne, ale już tak z poziomu ulicy czy supermarketu oficjalnie tego nie kupimy. Jeszcze kilka lat temu, przed zarazą, w tym miejscu można było kupić dosłownie wszystko. Suszone nietoperze, chronione zwierzęta w stanie suszonym, żywym, nadgniłym, ale chińskie władze, po tym jak zrobił się międzynarodowy szum na temat tego, że obwiniono to właśnie Chińczyków o rozprzestrzenianie zarazy, gdyż jedzą różne dziwne rzeczy, tak chińskie władze zakazały tego typu procederu, przynajmniej oficjalnie, i dziś tutaj już nie kupimy łuskowca, ale kupimy różne inne dziwactwa. Tutaj mamy na przykład rozdymki, suszone ryby, które pompują się powietrzem, no wszelkie stworzenia morskie i jeżeli chcemy sobie właśnie zakupić coś takiego nielegalnego, to też się da, ale musimy znać chiński i pytać, gdzie dostać dane towary. Z niektórych straganów czuć delikatną woń, ale ogólnie da się to wytrzymać i jest to dużo bardziej przyjemne miejsce niż jakiekolwiek inne azjatyckie targowisko z żywym mięsem czy rybami, gdzie często smród aż cofa. No i tu, jak widać, amatorów tych chińskich produktów medycznych nie brakuje. To też jest pakowane, wysyłane na cały kraj, na cały też świat, no bo Chińczycy mieszkają po całym świecie i wierzą, że to im pomoże. W Polsce na przykład ciężko jest dostać suszonego nietoperza, więc zamawiają sobie tutaj stąd. O, i paczki właśnie są wiezione gdzieś na pocztę, żeby były wysłane do jakiegoś kraju. Możemy też kupić tutaj żywe zwierzęta. Tutaj są różne żółwie, większe i mniejsze, a nie, tu są żaby.
są żaby, jakieś ropuchy do medycyny chińskiej, żółwie wodne, żółwie lądowe. Tu mamy węgorze. Tu są węgorze. Tu mamy węże wodne. Ja pierdzielę. Czyli to wszystko jest, tylko oni mają pochowane te rzeczy bardziej, które są nielegalne. Tu są piskorze, ryba kiedyś popularna mocno w Polsce, a tutaj zobaczcie, skorpiony jadowite. No, gdybym tu włożył rękę, tak pewnie już byście nie oglądali tego filmu. Jest ich bardzo dużo, nie wiem gdzie oni nałapali i tam od razu, jeżeli chcemy sobie na przykład żółwia zamówić, on nam tutaj tego żółwia ubije i zapakuje do torby. Tu mamy jakieś krewetki, kraby. Dopóki władza nic z tym nie zrobi, to oni będą dalej to łapać, wszystko zabijać, mordować. W niektórych miejscach możemy spotkać też koty i te koty są z reguły właśnie przypięte na jakimś sznureczku, bo chyba tutaj sąsiad sąsiadowi nie ufa. Gdyby ten kot chodził luzem, tak mógłby trafić na czyjegoś grilla albo do gara. O, zobaczymy co jest tutaj, bo bardzo się tu ludzie tłoczą. Co tu takiego dobrego sprzedają? A mamy kaczki. Tak, i oni tutaj uwielbiają kaczkę. Kaczka po pekińsku właśnie pochodzi z Kantonu, a nie z Pekinu, jakby sugerowała nazwa. I tania nie jest, bo za taką kaczkę musimy tu zapłacić co najmniej 200 juanów, czyli to jest ponad 100 zł. Ale jak widać chętnych nie brakuje. Widocznie ten stragan musi być dobry. Musi mieć te kaczki jakiejś wysokiej jakości. Kolejny stragan ze skorpionami. Te już są takie troszkę bardziej martwe. A tam sprzedawca je sortuje. I tutaj mają naprawdę suszonych jeszcze, widzę, rzeczy mnóstwo. Jakieś stworzenia morskie różne. Tutaj mamy te podłużne ryby. Ten mały kotek ma szczęście, bo pewnie będzie tutaj służył do łapania szczurów, kiedy dorośnie i nie trafi do gara. Jest tutaj sporo szczurów, tak więc oni trzymają te koty tylko z tego względu właśnie, żeby zjadały te szczury. Aczkolwiek jak im się znudzi, to nie mam pewności, czy nie wrzucą go na ruszt. Jeszcze do niedawna całkiem oficjalnie mogliśmy tutaj sobie kupić kota, psa i na miejscu na straganie był on ubijany i mogli go nam tutaj ugrillować czy przyrządzić w inny sposób, na przykład w zupie. Tu nikt nie ma z tym problemów, naprawdę. Zjedzą wszystko, nie mają żadnych oporów i pomimo, że oni dzisiaj trzymają zwierzęta domowe, mają koty, psy, widać, że wiele osób chodzi pieskami, kotkami na wózkach, na rękach. Tak nie mają oporów, żeby tego typu zwierzę nie swoje zjeść. Dlatego też każdy pilnuje tutaj zwierząt właśnie domowych, bo sąsiad mógłby po prostu złapać i przyrządzić sobie obiad z naszego futrzaka. W ostatnich latach Chińczycy pokochali też zwierzęta jako domowe maskotki. No i szkoda, że to właśnie takie małe kotki siedzą między psami. Widać, jak bardzo się boją, telepią się po prostu ze strachu. Kiedy wszędzie dookoła ujadają psy. No, tutaj handel zwierzętami jest jak najbardziej legalny. Nie ma bezpańskich psów czy kotów, które można by było sobie złapać, bo wszystkie zostały zjedzone. Tutaj zobaczcie, kotek siedzi na klatce z psami, które non-stop ujadają. Tragedia. Można też kupić sobie żywą kurę, trzymać w bloku, żeby składała nam jajka. Oni nie mają z tym problemów. Mam nadzieję przynajmniej, że te koty i psy trafią gdzieś jako zwierzęta domowe, a nie do garnka. Tutaj pomarowali małym żółwikom skorupy na kolorowo. Możemy sobie kupić kraby, różnego rodzaju żółwie, jest tego sporo. No i niestety ten proceder handlu zwierzętami będzie trwał, dopóki państwo nic z tym nie zrobi. To jest głęboko zakorzenione w ich kulturze. Oni nie widzą w tym nic złego. Nas to może oburzać, ale oni naprawdę nie zdają sobie nawet sprawy, że robią coś źle. A zakazy państwa traktują jako ingerencję w ich prywatne życie. Potrzeba jeszcze dużo czasu, aby po prostu zmieniła się mentalność i zmieniło się nastawienie do zwierząt w społeczeństwie chińskim.
zaczęli już sprzątać, jest tutaj bardzo czysto, więc mam nadzieję, że z czasem również zaczną szanować prawa zwierząt. Bo jak na razie uważają je tylko za albo chwilową zachciankę do zabawy, albo po prostu za pokarm i nic więcej. Mięso leży sobie tak po prostu na ulicy, a później wy to jecie w restauracji i to nawet takie ekskluzywnej. Tutaj zobaczcie obok. Tutaj w restauracji obok można zjeść od razu ślimaka morskiego albo penisa morskiego. No obrzydlistwa. Ewentualnie kaczą nogę. W wąskich uliczkach możemy czasem dojrzeć też różne właśnie nietypowe i te bardziej zakazane produkty. Najprościej w momencie, kiedy akurat ktoś z lokalnych coś kupuje. Oni wiedzą, gdzie tego typu rzeczy są jeszcze sprzedawane. I pomimo, że to wszystko jest tutaj świeże, to mięso wisi na tych hakach, nie ma tu much i nie ma tu smrodu. No nie wiem, jak oni to zrobili. Też nie biegają szczury pomiędzy tym. Porównajmy to sobie z jakimś targiem chińskim, tajlandzkim, nie wiem, filipińskim. Tak jest zawsze wszędzie kupa smrodu, much. Tu tego nie ma. Oni stąd wysyłają właśnie na cały kraj te produkty świeże, wyłowione, złowione. Tu się aż woda gotuje. Jakieś chyba małe węgorze, nie, to są piskorze. I ten targ rybny też nie śmierdzi. Ja nie wiem, jak oni to robią. Żaby. Wszędzie są żaby w pudełkach przygotowane do wysyłki gdzieś. Na różne chyba restauracje oferujące świeże mięso. O, tutaj świeży lód do żab, a tam przebierają żaby. O. Świeżo złowione, prosto do worów. Hi. I do waszych restauracji. Także jak będziecie jeść u Chińczyka kolejne danie, to pomyślcie, co to może być i skąd to może pochodzić. Cały dział żabny. Te zwierzęta są tutaj trzymane, przeładowywane bez jakichkolwiek warunków sanitarnych. No zobaczcie, tutaj ryby są po prostu tak stłoczone, że one nie mają gdzie pływać. A gatunki są wszelakie. O, tutaj pakują żółwie, dział żółwiowy. Tutaj gościu przebiera węgorze. Cały dział węgorzowy. Mamy raki. Tutaj prosto z ciężarówki świeże węgorze. Tutaj biedne żółwie. Te są naprawdę olbrzymie. W ogóle jaki on ma ogon. Jest naprawdę potężny. Zobaczcie, moja ręka jest malutka przy takim żółwiu. I te wszystkie zwierzęta skończą niebawem w czyjejś zupie albo w pysznej potrawce. A tutaj porządkiem to oni też nie grzeszą. Ale tak jak mówiłem, nie śmierdzi tutaj. Jak porównamy sobie do Indii, to naprawdę jest to oaza czystości i pięknego zapachu. Oni to każdego dnia. Krewetki, potężne krewetki. Świeżo złowione. To jest naprawdę duże, zobaczcie. Oni zjedzą wszystko. Kraby. No myślę, że taki krab tej wielkości to palca by uciął. Jak nic. Ten jaki jest potężny, jaki złowrogi. Wszelakie owoce morza. Co tylko sobie myślimy. Oni zjedzą wszystko. Ślimaki morskie. Jakieś meduzy, jakieś gąbki. To jest takie robactwo nazywane penisem morskim i oni to jedzą. Jest to uznawane tutaj za przysmak. I mięso sobie tak tutaj leży, ale i tak jest to dużo bardziej, powiedzmy, czyste niż wiele tego typu miejsc, chociażby w Europie, gdzieś na Bałkanach. A tutaj mamy węgorze, świeże węgorze. Tu znowu są świeże żaby. Chińczyk zje wszystko, co się rusza, nie musi mieć tu nawet nóg. Tu proszę, ślimaki i to takie obrzydliwe. Tutaj różne małże. Tutaj też węgorze kolejne. Są i małe sumy.
Oni je wrzucą do gara na żywca po prostu i zjedzą. Niby to jest małż z jakimś takim wielkim, no ciężko powiedzieć. Tu są znowu małe ośmiornice. Tu jakieś kolejne małże. Tu są suszone ryby i wszelkie stworzenia morskie. Coś, co już przegniło trochę na straganie, nie nadaje się do spożycia na surowo, poszło do suszenia. Jest cały pokaźny dział wszelkich suszonych stworzeń morskich. I chodząc po Chinach, tak zastanawiałem się zawsze, dlaczego tutaj nie ma ptaków, nie ma na przykład gołębi miejskich, wron, czyli ptactwa, które występuje w każdym miejscu na ziemi praktycznie. Nie ma tu szczurów, bezdomnych psów, kotów. I tu macie odpowiedź. To wszystko ląduje na grillu, w garze, dlatego nic tutaj sobie wolno nie chodzi. Oni zjedzą wszystko, co się tylko rusza, a nawet jak się nie rusza, to też zjedzą. Miała być zupa z kalmara, a jest taka galareta. Wygląda to no w sumie jak jakiś taki może i rozgotowana meduza, może bardziej, na pewno nie kalmar. Że zastanówcie się lepiej 2 razy, zanim wybierzecie się na kolejny posiłek do Chińczyka, bo oni właśnie do gara wrzucą wszystko, co uda im się złapać. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu. Teraz możesz się podzielić swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami w komentarzu, a jeśli masz jakieś pytania, to wal śmiało, bo chętnie na nie odpowiem. Nie zapomnij zostawić też łapki w górę dla zasięgu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!